Pierwsze lata II wojny światowej Roman Haubenstock-Ramati spędził we Lwowie pod radziecką okupacją. Poznał wówczas socrealizm z pierwszej ręki. Dlatego kilka lat później nie miał złudzeń. W stalinowskiej Polsce nie było miejsca na jego awangardowe pomysły. Skorzystał więc z okazji i w 1950 roku zamieszkał w Tel Awiwie. Izrael okazał się jednak dla niego zbyt konserwatywny. Dlatego po latach tułaczki ostatecznie osiadł w Wiedniu. Podobno dlatego, że przypominał mu rodzinny Kraków. Koncert Haubenstocka Ramatiego został napisany w 1954 roku i miał swoją premierę w 1955 roku na bardzo prestiżowym festiwalu Donau-Eschingen i właściwie od tego utworu rozpoczęła się znacząca kariera kompozytora. Pierwszym pomysłem był utwór na klawesyn i muzykę elektroniczną. Z powodów technicznych to nie wychodzi, natomiast ujmuje pomysł Romana Haubenstocka Ramatiego, aby partię orkiestry tak napisać, aby próbować odzwierciedlić możliwości muzyki elektronicznej. Recitativo i aria jest to znane połączenie recitativu i arii z muzyki klasycznej. Kompozytor tutaj jednak odmiennie potraktował materiał i recitativ zaplanował jako część liryczną, a arię jako część perkusyjną, właśnie aria percussivo. Jest to utwór napisany na klawesyn z rejestracją tak zwaną pedałową, która umożliwia szybkie i bardzo takie kolorowe, kolorystyczne zmiany rejestrów. I tutaj Haubenstock bardzo dokładnie zaplanował wszystkie kolory rejestracyjne, które oczywiście orkiestra też przejmuje i imituje na przykład poprzez zestawienie z czelestą i z harfą. Bardzo cieszę się, że mam możliwość nagrania i wykonywania utworu Haubenstocka Ramatiego. Jest to utwór trochę zapominany, niezbyt obecny na scenach koncertowych, a jest to utwór bardzo wartościowy. Daje możliwość pokazu wirtuozerii solisty i również partia orkiestry jest bardzo wymagająca. Tak ważny utwór, a jego nagrań ze świecą szukać. Dlatego ułatwiamy sprawę. Na potrzeby listy 100 na 100 powstało najnowsze nagranie Recitativo et aria Romana Haubenstocka Ramatiego. W Austrii podziwianego, w Polsce praktycznie nieznanego. Czy nie warto byłoby to zmienić?